widzicie, dalej patrolujemy, tym razem z pomocą Biedronki. Jak zawsze ta sama Biedra. Powiem szczerze, obstrałem się. W ogóle to tutaj co widzicie, to jest granica. Polska wódka. Cześć, obserwowane, zajebiście. Jak widzicie, uchodźców mamy. Boże. A przede mną krzyż był tutti militari. To jest chyba najbardziej przypałowe miejsce, jakie na razie spałem. Welcome to Bulgaria! Właśnie jesteście świadkami tragedii. Buciki, bo do meczetu nie można wchodzić w butach. Zobaczcie, jak wyglądają prawdziwie Albańczycy. Allahu Akbar. Salam alaikum! Malejkum salam się odpowiada. Witam serdecznie, Fazowski z tej strony. Widzicie mój wygląd? Troszeczkę dziwnie wyglądam. Broda nie taka jak zawsze, ale sytuacja jest taka, że jadę do krajów islamskich, gdzie po prostu muszę się wtopić w tłum. A lekko ciapatą urodę mam, wystarczyło zapuścić brodę i okazało się, że wyglądam jak oni. Jedyna rzecz, która mnie martwi, to mam rudą brodę, ale dziewczyny, nie pamiętajcie tego. No i właśnie, na początku chciałbym wyjaśnić, że chyba jestem ostatnią osobą, z której powinniście brać przykład, co ze sobą zabrać w tripa, bo ja sam nie wiem, mam tego w chuj i nie wiem co z tym zrobić. I mówiąc krótko, jakoś to będzie. Pierwsza rzecz, która jest chyba najważniejsza, to jest namiot. Kupiłem za jakieś 120 zł dwuosobowy namiot, który waży ponad 2,5 kg. Byłbym zadowolony, jakby ważył kilogram, ale taki namiot kosztuje około 750 zł. Ale ten też jest dobry, z wszystkich najtańszych, myślę, że jest najlepszy. Jeżeli chodzi o menażki, bardzo polecam taką otóż menażkę polskiego wojska, która jest używana od dziesięcioleci. Ta jest z 1968 roku. Można w niej gotować, jeść, robić wszystko co zechcemy. I można ją kupić za naprawdę grosze. Poniżej 10 zł dogadacie się, najlepiej za 4-pak. Ręczniki szybko schnące. Dostałem od kumpla i myślę, że będę z nich zadowolony, ale tak naprawdę nie za fajnie się nimi człowiek wyciera. Nie jest to takie fajne uczucie, jak wiecie, takim szorstkim. Ale jak sama nazwa mówi, szybko schną, więc są dobre. Karty pamięci SD. Kupiłem takie najtańsze 32 GB. Nimi chcę wysyłać do mojego kumpla Pawła Woźniaka. On będzie z tych filmów właśnie kręcił. Właśnie nie kręcił. Montował filmy, które będziecie oglądali. Zapasowa kamera, którą miałem w Ameryce Południowej. Obym jej nie musiał używać, ale biorę ze sobą, bo już raz miałem zapasową kamerę, właśnie tą, i uratowała mi życie. Telefon komórkowy, którego używam cały czas. Jako że jestem staroświecki, to jak widzicie, mi się podoba. Tu jest obudowa do GoPro 3. Właśnie, mam GoPro 3 Plus Black, czy coś takiego. Jest bardzo dobrą kamerą. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z jakości. Tu mam monopod. Taki raczej niby lepszy. Mam nadzieję, że się nie rozleci. Wejściówka z wtyczki samochodowej na 2 USB. Ale jeżeli chodzi o sprawy jedzenia, na Wigilię, którą chcę spędzić gdzieś na Bliskim Wschodzie, zabrałem ze sobą filety z makreli w sosie pomidorowym. A na Sylwestra i na czarną godzinę mam paprykarz szczeciński. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żebym tego się cieszył. Monopod na wszelki wypadek. Taki za 14 zł. Górnicze kalesony. Bardzo ważna sprawa, bo jadę w tereny górskie, tak? I myślę, że mi uratują tyłek, a nie ma to jak górnicze kalesony, więc biorę je ze sobą. Właśnie przed chwilą mi przyszły spodnie. Takie 2 w 1, nie wiem czy kumacie o co chodzi. Czyli odpinane nogawki, tak? Czyli macie spodnie i spodenki. Mówiąc krótko, oszczędzacie miejsce i nie musicie tego wszystkiego, wiecie, wszystkiego naraz prać. Drugie takie spodnie kupiłem w ogóle na Allegro, ale one były prawdopodobnie z Lumpeksu. Też są właśnie 2 w 1 i
I te są akurat wodoodporne. Dziwne, że za 30 zł można takie kupić spodnie, ale jak widać wszystko jest dla ludzi. Kolejna sprawa, tu mogę pokazać, dostałem od fajnych chłopaków spodnie takie dresowe, bardzo grube i bardzo ciepłe. Ogólnie nie brałbym ich, bo nie chodzę w takich spodniach, ale jak je ubrałem na chwilę i zobaczyłem, jak mi w nich ciepło, to stwierdziłem, że muszę je ze sobą zabrać. A gdzieś w Indiach, już w terenach ciepłych, oddam jakiemuś Hindusowi i później ktoś może spotkać gościa z takimi spodniami. O, jeden z takich ciekawostek. Dlaczego biorę to? To wam powiem od razu. Nie lubię czuć się tak, że cię wystaje, wiecie sami o co chodzi, nie? Niby dziwna sprawa, ale dla mnie to jest bardzo ważne. Ale aktualnie zapuszczam ze względu na to, że jakby to powiedzieć, zimno będzie, tak? A to zawsze hamuje ten chłód, nie? Zatyczki w krajach islamskich się przyda, bo oni tam już od 4 rano czy od którejś puszczają z tych wieżyczek dziwną muzyczkę, czy muzyczkę, te swoje modły. Tutaj mam taką rzecz, której nie miałem na poprzedniej wyprawie, a bardzo się cieszę, że ją mam. Aparacik, zwykły, kompaktowy, bez dupy nie urywa, nie, ale chodzi o to, że po prostu będzie czym robić zdjęcia, będę widział, mam wiecie, monitorek LCD, myślę, że będę zadowolony. No i zrobię wreszcie jakieś tam zdjęcia. Kolejna rzecz, to mam od mojego kumpla, w sumie miałem mu oddać, ale zapomniałem. Przejściówka na cały świat. Angielska, amerykańska, europejska, no i tak można ją używać. No to mam apteczkę, w której tak naprawdę mam same leki i dużo antybiotyków biorę ze sobą, bo nie wiadomo jak to wygląda w tamtych krajach. Antybiotyki ogólnie przeciwzapalne i do uszu, bo jak wiecie mam z nimi problemy podczas wyjazdu. Biorę ze sobą paszport, ale to tam chyba mało ważna rzecz, nie? Takie coś za tam 12 zł. Jest to taki pokrowiec na paszport, że nie zamoknie, a nic się z nim nie stanie. Nie miałem go na poprzedniej wyprawie i mój paszport wygląda, były tragicznie, tak? Możecie sami zobaczyć. Wszystko jest zamknięte i ogólnie już jest nieaktualny, więc zostawiłem go jako pamiątkę. Kupiłem sobie kurtkę, taką za 200, od razu z polarem. Dupy nie urywa, ale myślę, że będę zadowolony, bo jest w miarę dobry zamek. W poprzedniej kurtce mi się zamek zepsuł. No musi wytrzymać co najmniej 2 miesiące codziennego chodzenia w niej. No miejmy nadzieję, że tyle przetrwa, więcej też fajnie by było, bo będę miał przynajmniej dla siebie. Biorę ze sobą stóp-tupy, nie wiem czy wiecie co to jest. To jest takie coś, co zakładacie tutaj na buta, nie? I na spodnie i w ten sposób śnieg nie dochodzi wam do butów, do skarpetek. Możecie też nie obłocić sobie spodni. W sumie biorę to, bo biorę, ale czy to jest tak bardzo potrzebne, to nie wiem. Kapelusz słynny, z którym występowałem w filmiku w kopalni, tak? Biorę go, bo go lubię. Po prostu. Kubek metalowy, wiadomo. Termos na pół litra, a ci w sensie pół litra herbaty. Ale można zrobić sobie herbatę z prądem. Kupiłem sobie nowy plecak. Nie żeby jakiejś dobrej firmy, nic w tym stylu. Za około 300 zł. Myślałem, że jest 70 litrów plus 10. Jak doszedł, to się okazało, że jest 60 plus 10. Ale się zmieszczę. Jeszcze nie wiem jak, ale się zmieszczę, bo ja się zawsze mieszczę. O, w ogóle jeżeli chodzi o takie sprawy. O, to 50 euro na wizę irańską, bo dopiero będę ją załatwiał w Turcji. Kolejna sprawa. Mam ze sobą takie 2 złotówki. Widzicie? 2 złotówki. Te takie nasze, wiecie, kolekcjonerskie. Myślę, że to może pomóc mi w sytuacji, gdzie będą chcieli ode mnie łapówkę albo coś takiego innego dziwnego. Mogą mi uratować tyłek, albo na przykład jeśli ktoś będzie na tyle fajny i sympatyczny, że postanowię mu coś podarować. Dodatkowo mam 1 euro, biorę je ze sobą, bo jadę przez Słowację, a 1 euro to myślę, że za tyle przeżyję. Dodatkowo mam jeszcze, jak się nazywa ich,
2 liry czy coś w tym stylu tureckie, które mam jeszcze z poprzednich, gdzieś tam z dawna wyprawy. Przydadzą się na kebaba. Mały plecaczek. Kupiłem go za dyszkę w markecie turystycznym. Biorę go, bo niejednokrotnie zostawię swój plecak gdzieś tam w hostelu czy u gospodarza. A warto mieć ze sobą coś, w czym mogę nosić takie, wiecie, nie wiem, kanapki, komputer, kamerę itd., itd. To i to. Co to ma wspólnego ze sobą? Muszę kupić strzykawkę i muszę kupić igłę. I chcę stąd wypuścić, wiadomo, wodę utlenioną i wszczyknąć wódkę do tej buteleczki. Po co to chcę robić? Wiadomo, kraje islamskie zakazują wożenia i w ogóle posiadania alkoholu, a myślę, że nie będą mi zaglądać, co mam w wodzie utlenionej, co nie? Taka moja kmina osobista. Zobaczymy, czy wyjdzie. Oczywiście nie zapomniałem herbatki. Niektórzy twierdzą, że w Azji będę nią żygał, a ja wam powiem jedną rzecz. Ja ją zużyję już, myślę, że już w Turcji jej nie będę miał. A chcę ją mieć przez te kraje, które są najchłodniejsze tutaj po drodze. Aha, zapomniałbym najważniejszego. Haziel taśma i sraj taśma. A mówiąc po polsku, papier toaletowy. Jest to rzecz, bez której nigdzie nie można jechać. I choćby nie wiem co, jakbym się nie potrafił tutaj spakować i zmieścić wszystkiego, to muszę zabrać. I to 2 rolki, bo nie wiecie, nie znacie dnia ani godziny, nie? Śpiwór. Ze śpiworem to trochę ciężki temat. Niby jest gruby, niby te sprawy, ale optymalna, dobra temperatura to jest +4. Myślę, że będzie dużo zimniej po drodze, ale kosztował 70 zł, więc nie narzekam. Pościągałem go takimi trokami, żeby mniej zabierał miejsca. Poncho to jest taka płachta z plastiku, ale troszeczkę lepszego niż to, co kupujecie tam za 3 zł. Ogólnie jest to płaszcz przeciwdeszczowy, który pewnie mi się przyda w tej Azji już tam południowej. Kamizelka. Jak w nocy będę łapał stopa, to mnie będzie widać. Ale w Azji już ją wyrzucę, bo będę wyglądał jak jakiś, nie wiem, milicjant albo inny dziwny człowiek. Zupki chińskie, 1 czekolada musi być. Dodatkowo biorę ze sobą Panią Bozię. Wiem, że to może w krajach islamskich być źle odebrane, ale biorę i tyle. Jakby coś. Teraz fajna rzecz. Znaczy, to też była fajna, ale teraz taka, jeżeli chodzi o gadżety. Bardzo to chciałem mieć, posiadać i używać bym też chciał. Jest to taki solar, znaczy powerbank, który ładuje się z solarami słonecznymi, tak? Nie wiem, jak to działa, nie wiem, czy to działa tak, jak mi się wydaje. Ale jedno jest pewne, będę na takim terenie niejednokrotnie, gdzie prądu mogę nie spotkać przez tydzień, czy tam chociażby pół tygodnia. I tak naprawdę może to uratować i mnie, i baterię w kamerze. Więc chciałem to kupić, niestety jest to drogie, kosztuje to 270 zł. Ale wiem, że będą takie sytuacje, w których uratuje to cały program. Śmieszny głośniczek, wiecie, będę sobie słuchał Arki Szatana i te inne śmieszne muzyczki. Albo łzy, albo jeszcze inne bardziej porąbane. I gangu. Jak nie macie z kim pogadać, a po polsku przez kilka miesięcy, to nawet muzyczka już jest nawet dobra do pogadania. No. Oczywiście biorę flagi Polski, biorę flagę, którą miałem ze sobą poprzednio. Biorę też kolejną dodatkową, jedną taką na podarunek. Biorę też flagę Górnego Śląska, która przepłynęła Atlantyk i w sumie zwiedziła już 4 kontynenty. A na bank była wyprodukowana w Chinach, więc w sumie była na więcej kontynentach niż ja. No tak, biorę ze sobą 5 koszulek, bieliznę 5 sztuk, 5 sztuk skarpetek, buty trekkingowe wysokie, sandały. No i jeszcze jest taka jedna rzecz, którą pamiętacie z poprzedniego tripa, która jest dosyć charakterystyczna. Chciałem kupić nową, chciałem, żeby wyglądała pięknie i żeby była zajebiście czerwona. Stwierdziłem, że przecież ona już przejechała ze mną tyle, zobaczyła tyle, czemu ma nie przejechać więcej, czemu ma nie zobaczyć więcej. Jest to moja koszulka ukochana z napisem Polska, z naszym godłem. Jest już w stanie dosyć wskazującym. Jej kolor jest przerażający wręcz. I właśnie sobie przypomniałem, kuźwa,
Reklamówka Biedronki. Idę jej poszukać. Ej, nie uwierzycie, co się wydarzyło. Szukałem cały czas w sumie od 2 dni szukałem, ale zapomniałem znowu. I teraz tak patrzę, mówię, no jak już nie ma nigdzie w domu, no to gdzieś musi być, nie? Patrzę, a ona w śmietniku. Moja ukochana reklamówka z Biedroneczki, która przejechała 4 kontynenty. Niby jest napisane, że wyprodukowano w Polsce, więc nie wiadomo, czy w Azji była. Niby tam wszystko produkują, ale nieważne. Zabieram ją ze sobą. Jest już w stanie dosyć ciężkim, ale musi zwiedzić kolejny kontynent. No co, biorę ją, mimo że nie mam od nich sponsoringu i raczej nigdy mieć nie będę. To jest rodzinna firma, która się szanuje i dba o swój wizerunek, bla 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 bla, a Fazowski wiadomo, że wizerunek to może jedynie zniszczyć. No cóż, biorę, bo lubię i tyle. Gówno. Słowniczek, język angielski. Na pewno jest to gówno, ale biorę, bo może mi się przydać. Tu mam książeczkę ze szczepieniem, które zrobiłem w Afryce. Szczepienie na żółtą febrę. Niestety nie zrobiłem sobie na dur brzuszny i na WZW typu C. Taki odblask. Założę sobie na plecak i zawsze będę lepiej widoczny, co nie? W ogóle noście takie rzeczy, jak chodzicie gdzieś wieczorem, choćby wracacie z melanżu. Jak macie coś takiego na nodze, na ręce, na plecaku, na czymkolwiek, to po prostu kierowca was widzi z daleka, a nie warto ginąć tylko dlatego, że was nie widać, nie? A znam takie przypadki, gdzie chłopaki, najczęściej niestety chłopaki, odchodzą, bo ich melanż poniósł, nie? Takie coś na GoPrówkę. Wiecie, jakbym jechał na słoniu albo coś w tym stylu, nie mógł się trzymać. Gaz. Dostałem go od pań listonoszek, które pracują na Sikorskim u nas na poczcie. Biorę, mimo że wiem, że w niektórych miejscach może być to nielegalne, dlatego gdzieś to będę kitrał u siebie w plecaku. Ale biorę, bo może pomóc na psy. Tak, jeżeli jest watacha psów i jest ich na przykład 10, to uwierzcie mi, że ratujesz swoje życie. I to może pomóc. Maczety ze sobą nie biorę, bo w tamte strony lepiej jej nie brać. Trochę wyglądam, nie? Maszynka do włosów. Wiem, w Indiach mogę się obciąć pewnie za 2 zł. Ale tu nie chodzi tylko o głowę. Krzesiwo. Jest to jedno z 2 krzesiw. To mi dał ktoś, fajny człowiek po prostu w ramach, jak sam powiedział, przynosiło mu szczęście. Dużo lat mu służyło i służyć ma teraz podobno mi. Pakiety. I nie są to pakiety takie, których używacie do sami wiecie czego. Tylko takie, które są wodoszczelne w miarę. Biorę je ze sobą, żeby ogólnie lepiej wszystko zapakować, co nie powinno się zamoczyć. Lepiej zapakować w czymś takim. Jak się będziecie chcieli naprawdę spakować w dobrą podróż, bo niejednokrotnie zadajecie mi pytanie, co ze sobą zabrałem, co ze sobą zabrać. Poczytajcie gdzieś na jakimś forum, nie wiem, cokolwiek, zobaczcie o tym filmiki, ale naprawdę ostatnią osobą, którą powinniście pytać, jestem ja, bo ja sam sprawdzam takie forum i sam nie wiem, co mam ze sobą zabrać. Taki już jestem, nieogarnięty i do tego stopnia nieogarnięty, że to jest nawet śmieszne. Dobra, koniec tego pierdolenia. No. Już mnie w domu nie ma. Ruszamy w wędrówkę. A Burek się tutaj mnie boi. Ruszamy. Azja 2016 przez świat na fazie.